Witajcie w kolejnym filmie. Rozpoczynamy następny tydzień. Wymieniłam oczy kotu. Także już wchodzimy w finalną fazę łączenia wszystkiego w jedną całość. Tutaj zrobiłam uszy. Dałam ten taki różowy, cielisty kolor. Są te charakterystyczne włoski. I ten kot ma takie jakby dwukolorowe. Czy nie jakby, tylko ma. Ma taki biały kolor tych włosków i są też takie czarne, więc zrobiłam takie dwa kolory tych włosków. Myślę, że będzie bardzo fajnie to wyglądało i w ten sposób to będzie na tej głowie. Uciekam pracować dalej. Zobaczymy się w kolejnej odsłonie, tradycyjnie. Witajcie w kolejnej odsłonie. Wybaczcie za moje żółte palce, ale daję mojemu psu taką pastę z kurkumą. I ona nie ma już większości zębów i wszystko się rozciapowuje na moje ręce, bo to w ręce muszę dawać. Z dłoni raczej. I tak wyglądają moje ręce z kurkumą. Także przepraszam za ten widok, no ale szorowałam, a on mi wlazło tak głęboko, że nie da rady tego w ogóle wyciągnąć i mogę mieć żółte paznokcie. No i co chciałam jeszcze wam tutaj powiedzieć a propos w ogóle takich moich przemyśleń około YouTube'owych. Wyrzuciłam wczoraj ten film. No i trochę mam załamkę, no bo tam było dosłownie kilka wyświetleń, no przez całą noc zdobyło 20 parę. I sprawdziłam jedną rzecz, o czym już mówiłam na Instagramie, że weszłam sobie w subskrybowane osoby, które mnie subskrybują. No tak poprawnie powinnam powiedzieć. I patrzę, a tam 175 osób z 1000 ponad 700 osób ma odhaczone tylko te dzwoneczki. Także zajrzyjcie sobie do siebie, czy macie odhaczone te dzwonki i będę to niestety opowiadać z uporem maniaka bo w każdym odcinku kto inny chyba mi ogląda. Wiem, że są stałe osoby, ale też trafiają się inne osoby, żeby sobie to sprawdzały, bo właśnie 1700 osób, 175 ma te dzwoneczki odhaczone. Mało tego. Wiem o tym, że jeżeli ma się te dzwoneczki odhaczone, to jeszcze to i tak nie daje gwarancji, że komuś się pojawi powiadomienie, bo jeżeli ktoś nie ogląda moich filmów, a ja długo nie wrzucałam takich filmów, właśnie tych długometrażowych, to też się nie będą te pojawienia pokazywać. Także jeżeli w tamtym tygodniu ten mój film miał 150 wyświetleń, no to taki łód szczęścia, bo dam tam taki clickbaitowy w zasadzie tytuł, który nie jest w zasadzie clickbaitem, bo no powiedziałam prawdę, tam była opowieść o tym, jak na moich oczach pustółka się rzuciła na drugiego ptaka. I opowiadam tą historię. No i pewnie dlatego ludzie z ciekawością kliknęli, ale przecież ja nie będę wrzucać za chwilę takie clickbaitowe tytuły, a może nawet trzeba, więc nawet jeżeli będzie w następnym filmie, w tym właśnie jakiś clickbaitowy tytuł, to się nie zdziwcie, bo będę testować to, czy to naprawdę zmienia klikalność, czy nie. Zrzuciłam też inną miniaturę i tak dalej. Wygenerowałam sobie miniatury. Myślę, że są bardzo fajne i takie słodkie. Ale nie wiem, może ludzie potrzebują jakichś takich dla zachęty, jakichś drastycznych rzeczy. Nie wiem, jak mi się igła wbiła w palec czy coś. nie mam pomysłów, nie wiem. Także takie to moje stękanie na ekranie dzisiaj. No, musiałam to wam powiedzieć, bo dużo osób nie wie, na jakich zasadach w ogóle działa ta cała platforma. Bo opowiadałam wam o tym, o tych moich bolączkach. Cały czas jestem na etapie formowania łap, ponieważ cały czas coś mi nie pasuje. I teraz doszły łokcie, a wtedy nie było, więc zobaczcie, że są właśnie łokcie. Tu poszerzyłam całą łapę. Tutaj to samo się stało i tutaj też będę ją poszerzać i łokieć powiększać. I teraz dopiero nastanie ten czas, kiedy będę mogła połączyć to wszystko w jedną całość. Wczoraj właśnie jeszcze te uszy robiłam, co wam potem pokazałam.
No i co? Jak wpadnie mi coś do głowy, o czym Wam chcę opowiedzieć, to opowiem. Wyłączyłam kamerę i mnie lśniło. Nie wiem, czy tutaj w filmie jakimś pełnometrażowym, czy nie, pokazywałam chyba w shorcie. A, bo jeśli chodzi o shorty, to shorty liczą się jeszcze inaczej, jeśli chodzi o wyświetlenia. To wpada w jakąś inną pulę wyświetleń w ogóle. Także jeżeli ktoś sprawdza, że ja mam w shortach na przykład więcej wyświetleń, no to i tak nic nie daje, bo ja muszę mieć wyświetlenia filmików. Czy filmów. Wczoraj złamałam sobie igłę w tym potrójnym piórze takim, który jest w zasadzie podróbką tej sklowera. I zauważyłam jedną rzecz. Chciałam sobie wyciągnąć tą igłę, którą mam złamaną. Patrzcie na to. Dobra, tu coś wypadło. Ale to jest na stałe. Ja próbowałam to wyciągać, dłubać to, wydłubywać, ale to jest tak wbite, że to w ogóle się nie chce ruszyć. W ogóle podważałam to czymś, widzicie? To ma takie rowki, to jest jakby wciśnięte jakoś maszynowo i na stałe. I koniec. Także jak sobie złamiecie, to pióro jest do wywalenia. Także taka to podróbka. A ta moja, ten mój oryginał jest rewelacyjny. Zobaczcie, rozkręcam sobie. Wszystko lekutko chodzi. I właśnie tu mam 2 igły, a były 3, ale ja sobie tak wyciągnęłam i zobaczcie, wszystko jest luźne. Można sobie wsadzać jak się chce, wyciągać i wszystko gra. O, tu muszę tak sobie założyć, żeby one nie wypadły. To jest w środku na stałe, a nie wypada tak jak tu w tym przypadku mi wypadło. Czyli zobaczcie, jaki to jest marny produkt, marna podróba. Ja no nie wiedziałam wtedy, jak robiłam te testy. Nie wpadłam na to, że to może być na stałe. No, a tak to właśnie widzicie, jak robię te podróby. Także Clover jest nie do pobicia. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. To myślałam, że tak jak inni zagraniczni twórcy na YouTubie, też mamy automatycznie generowane te napisy z mowy. Już oglądacie sobie filmik jakiegoś na przykład Japończyka, nie wiem, Amerykanina i tak dalej, bo tak oglądam innych, oni nie mają wtopionych tych napisów, ani wpisywanych ręcznie tam do YouTube'a, tylko po prostu sztuczna inteligencja czyta z ich mowy, odgaduje no, ich mowę i są automatyczne napisy. No to myślałam, że my Polacy też takie coś mamy. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłam, że u mnie nie ma, jest wygaszony ta ikonka napisów. No i się okazało, że jednak że my Polacy nie mamy tej możliwości, żeby właśnie sztuczna inteligencja czytała naszą mowę. No i nie mamy napisów automatycznie generowanych. I to jeszcze bardziej zmniejsza nam pulę oglądających nas. Mnie w sumie oglądało przez to też więcej zagranicznych osób, ponieważ ja niektóre filmy męczyłam się i wpisywałam napisy, robiłam ręcznie na YouTubie. I musiałby się ktoś poświęcić. Ja nie mam tyle czasu, żeby w ogóle poświęcać na to czas, żeby jeszcze robić napisy. A tych generowanych nie automatycznie się nie opłaca wrzucać, ponieważ on nie odczyta tego, nie wygeneruje. Więc muszą to być napisy, które sobie wpiszemy na YouTubie. Wiem, że to jest zagmatwane, ale tak to jest. No i tym sposobem połowa też osób mi odpada z tego, które mi oglądały. Wcześniej właśnie wrzucałam sobie napisy i właśnie wpisywałam w YouTubie i jak ktoś sobie zagraniczny oglądał, no to sobie wklikał tą ikonkę napisów i miał sobie po angielsku albo tam w jakimkolwiek innym języku. No i tak to właśnie jest, że my Polacy zawsze mamy przerąbane, tak samo jak CapCut. Też dopiero ostatnimi czasy wrzucił tam język polski. A cały czas były inne języki. Wszystkie języki świata, nawet jakieś mandaryńskie, nie wiadomo jakie, oczywiście mandaryńskie to wiadomo, które to są, ale takie języki, w ogóle jakieś afrykańskie i tak dalej, które no też mało ludzi, którzy używają tego, ale polskich nie ma. Wszystkie inne są, tylko my jesteśmy zawsze poszkodowani. Więc mam nadzieję, że w końcu YouTube
tutaj jest odezwa do YouTube'a, że w końcu zrobi tak, że będzie generowane automatyczne napisy dla polskiego języka. Bo to naprawdę wszystkim też ułatwi życie i też inne osoby będą mogły oglądać nasze filmy. No tak, to niestety musimy się męczyć z tym, żeby wpisywać napisy do YouTube'a i nie każdy ma na to właśnie czas. Bo to tyle zajmuje, pamiętam, teraz wygenerowałam, powiem wam, wpisałam tyle tych napisów. Tam film był, nie wiem, z 20-minutowy i tak dalej. Już widzicie, szukałam w tym miejscu, gdzie tam jest, gdzie muszę to wrzucić i tak dalej. A to mi wszystko, zawiesił się komputer, bo miałam takiego starego grata i wszystko mi znikło. I godzina wpisywania poszło. To jest po prostu masakra. Masakra. No dobra, dzisiaj będzie taki bardziej pogadankowy, bardziej niż robieniowy. Robieniowy, w ogóle to słowo. Zaczynają mi się jakieś słowotwórstwo tutaj robić. Ja powiem wam, czasami takie bzdety gadam, jak siebie słucham, ale jak ja bym miała obmyślać każde słowo, które przekręcę i nagrywać od nowa, to ja bym nigdy wam nie wrzuciła żadnego filmiku. Także wybaczcie, jeżeli ja coś przekręcam, jakieś słowa, mówię niewyraźnie, bo to jest taki flow, który mi wpada do głowy, wam przekazuję. I ja już drugi raz tego nie powtórzę. Parę razy próbowałam, coś się pomyliłam i nagrywałam wam drugi raz, ale myślę sobie, a nie, niech to idzie, bo przecież to można w nieskończoność się poprawiać. No trudno. Macie prawie jak na live'ie. No nic, no teraz uciekam naprawdę to składać wszystko w całość. A nie, robię jeszcze tą, patrzcie, no widzicie, gadałam do was i zapomniałam, że tą nogę jeszcze muszę tu pogrubić. No to tu mam sobie zmieszaną wełnę. A i mam do was jeszcze prośbę. Weźcie, napiszcie jakieś tam tematy, jakie chcielibyście zobaczyć, jakie mogłabym wam opowiadać w przyszłych filmach. Żeby to jakiś miało sens, bo ja takich dużych przygód tutaj nie mam, żeby wam opowiadać. Ale jak zapadacie tematy, to może mi się coś przypomni i będę mogła szerzej wam o czymś opowiedzieć. Dobra, znikam. Specjalnie do was przyszłam, aby wam coś pokazać. Jak symetria jest bardzo ważna i jak ciężko jest to zobaczyć na czarnym tle. Zrobiłam sobie takie kropki, żeby sobie wyznaczyć środek. I dopiero teraz zauważam, że ta jedna strona jest bardziej zaokrąglona od drugiej. Widzicie to? Ta jest bardziej zaokrąglona. Bo przykładam sobie łapy i cały czas coś mi nie pasuje. Ta jedna łapa mi bardziej się odchyla od drugiej i tak dalej. I teraz muszę tu nadrobić ten cały bok. No zobaczcie, to jest niekończąca się misja po prostu. No ale tak to jest w filicowaniu. Niby człowiek już jest, wita się z gąską, a tu niestety. I tak co chwilę coś trzeba dokładać. Tak to jest. Całkiem nieźle mi idzie. Właśnie przyłączyłam te nogi do całości. Tutaj zaraz będę jeszcze dodawać do uda, ale to całkiem fajnie wygląda. No i a propos opowieści kontrowersyjnych, no to same mnie znalazły. Odpaliłam sobie właśnie przed chwilą internet i obejrzałam filmik gościa, który opowiada, że w galerii łódzkiej od lat toczy się jeden proceder, a mianowicie jest tam pełno totalnych zboczuchów, które podglądają ludzi, ale pewnie to jest w całej Polsce, więc nie martwcie się. W cudzysłowie oczywiście. Dlatego bądźcie w gotowości i oglądajcie wszystkie takie miejsca, w których się przebieracie, ubikacje i tak dalej, bo on mówił, że ci ludzie wywiercają takie małe dziurki i podglądają przez to ludzi i on w ciągu ostatniego roku tylko 3 osoby przyłapał, jak go chciały podglądać, a jeszcze żeby to się kończyło na podglądaniu, to one nagrywają filmiki przez te dziurki. Tak jest świetnie po prostu, że może gdzieś latać, wiecie, po internecie jakiś filmik, jak robicie siku lub co innego. Po prostu hit. A propos właśnie takich zdarzeń i mnożenia się tego typu ludzi i
i przypadków, no to u mnie we Wrocławiu, uważajcie, moście milenijnym przy hotspocie, w zasadzie tej takiej plaży, hotspot, wzdłuż linii Odry macie taką ścieżkę, a powyżej są mirabelki, krzaczory takie różne. I w tych krzaczorach, zaraz właśnie jak jest takie zejście w dół, idziecie z działek i jest zejście albo w prawo, możecie sobie iść właśnie na hotspot, albo w drugą stronę nad Odrę. No to jakbyście poszli sobie właśnie w drugą stronę, to jest parę kroków dosłownie. Tak trochę wyżej pewien gościu już rok temu zrobił sobie taką instalację z krzaczorów i tam miał taką taśmę przełożoną w poprzek, żeby zakrywała u niego to i owo, i on się obnażał. Była cała akcja z tym, ludzie zgłaszali, bo mało tego, bo był tak bezczelny, że sobie wywiesił ogłoszenie, że zaprasza panie na 5 minut, nie wiem, nie powiem czego, i policja tam przychodziła i tak dalej, ale widać, że chyba nic z tego nie wyszło, ponieważ ja sobie teraz idę na dniach, patrzę, a instalacja jest odbudowana. I to jest pytanie, czy to jest ten sam koleś, czy jakiś kurczę jego znajomy o tych samych właściwościach w cudzysłowie, czy po prostu ktoś sobie zrobił podobną instalację do czegoś innego. Ale mam pewne obawy, że ten koleś wrócił. Nagrałam wam filmik, jak to wygląda, tej instalacji, i mieście się na baczności. Ja już chyba nie będę chodzić w tamte rejony samej, bo jeżeli tamten gościu jest, a ja nie posiadam jakiegoś wielkiego psa, który mógłby go odstraszyć, to wiecie, bez gazu tam chyba lepiej się nie pojawiać. Także pamiętajcie, hotspot Wrocław i tam niedaleko Odry, krzaczory, to on tam grasował i grasuje pewnie, sądząc po tym filmiku. Także zaraz zobaczycie ten filmik, jak to wygląda, ta instalacja, i będę wam mówić, czy gościu nadal tutaj się pojawia, czy nie. Mam nadzieję, że go nigdy nie spotkam, jak będę samotnie przechadzać gdziekolwiek, ale raczej tam samotnie już nie będę łazić. Będę wybierać inną ścieżkę, tam gdzie ludzie częściej chodzą, bo tam z rana to nie ma czasem żywej duszy, nie? No, patrzcie, tyle mi wyszło, ale fajnie to wygląda. No, super. Dobra, to tyle kontrowersyjnych tematów i zaraz wam rzucę ten filmik, co nagrałam, 15-sekundowy. Pamiętacie strefę kryminalną? No to ktoś odbudował tą instalację, co brzmi już bardzo niepokojąco. Mam nadzieję, że ten człowiek nie wrócił. Będę monitorować sytuację i dawać wam znać. Witajcie w kolejnej odsłonie. Już słyszę werble, ale jeszcze to nie koniec. Przechodzę już do finału. Połączyłam całą figurkę w całość. Jeszcze mi został ogon i uszy. Te, co mam tutaj. Pokazać, jak to wygląda. O, tu mam uszy. No i co? Patrzcie. To wygląda jak E.T. E.T. Go Home. Pamiętajcie, nie mówi się go home, bo ja przez całe życie mówiłam go home, ale on nie mówi go home, on call home, on dzwonił przez palec do domu swojego, nie? Także niektórzy to mylą. Nie wiem, czy mam stać, czy siedzieć, nie wiem, jak tutaj wam pokazać. Muszę też widzieć, muszę wstać, żeby widzieć, jak wam pokazuję, a jak siedzę, to nie bardzo widzę, no ale tak sobie usiądę i połączyłam w całość tego kota. Ma te łapy właśnie nie cementowane na stałe, tylko popatrzcie, możecie sobie odchylić, ale tu docenię jeszcze tego takiego charakterystycznego garbka, tak, że nabuduję. Kurczę, muszę zamknąć okno, bo co tu się wyprawia tam za oknem. I tak, tu muszę nabudować jeszcze ten tył, taki charakterystyczny, wiecie, garbek taki, ten co ma kotek siedzi, także tu będzie jeszcze trochę nabudowane. Przyczepię ogon, no i te uszy, no i oczywiście tutaj te policzki i tak dalej jeszcze powstaną, także to jest sama głowa, ale naprawdę wygląda jak E.T., nie? Koty to są takie stworzenia z kosmosu w zasadzie, nie? Przybysze z Mat Planety. A propos przybyszów z Mat Planety, powiem wam,
to będzie takie moje wynurzenie osobiste, to ja niezbytnio lubiłam tą dziewczynę, tą Pi. Nie wiem, tak mnie denerwowała, tak mnie wkurzała. Nie wiem czemu, ale wiecie, to jest cykl tych osób, które widzicie raz i was od razu wkurzają. Nie wiem czemu, to mnie ta postać wkurzała, ta Pi. Ten facet Sigma był całkiem spoko, ale ta Pi, kto to oglądał, nie wiem, po prostu drażniła mnie strasznie. No dobra, uciekam dalej kończyć tą figurkę. Mam nadzieję, że mi się skończy, a jak nie, to będzie jutro rano końcówka. No ale jestem zadowolona, jestem tak turbo zadowolona, że to w ogóle jest, to chyba jest najlepsza wersja kota, jaką kiedykolwiek wykonałam. Dobra, zmykam. No i mamy to. Głowa już jest bardziej okrągła, dostała policzki, a tutaj figurka dostała kapcioszki. Dlaczego takie kapcioszki? Ponieważ jak manewruję tą figurką we wszystkie strony, to obcieram łapami po stole i one się wpisują. Takie są kłaczki potem na tym. No i dzięki temu, że mam taką filikę, to nie mam tych takich kłaków, ani nie ściągam wełny mimochodem, czochrając figurką we wszystkie strony. Widzicie, już tutaj się tak poczokrało. Dobra, lecę dalej. Testowo sobie dołożyłam ucho. Uszy będą nakładane na samym końcu, żeby uniknąć tego, co się dzieje właśnie z tymi łapami. No nie chcę zawijać całej głowy. Będzie na samym końcu, tutaj szyja jeszcze się pogrubi. No i tutaj zaczęłam sobie robić tą taką błonę, co jest na udzie, nie? Z tyłu łączącą tyłek z udem, także żeby nie było tej dziury tutaj takiej. No i tak to się prezentuje. Idę pracować dalej. Przeszłam do ostatniej fazy. No i może mi tutaj tracić ostrość. Na czarnym jest bardzo ciężko pokazać. Już widzę, że w rzeczywistości wygląda inaczej niż tutaj na kamerze, bo tutaj każdy włosek, widać i każdy pyłek. Ja tego nawet nie widzę tutaj. Tu jest odcień taki grafitowy się bardziej robi, a on jest ciemniejszy o wiele w rzeczywistości. No powiem wam, że no wełna jest tragiczna do pokazania, czarna. Bo to jest całkiem inna faktura niż ma kot, bo kot ma błyszczącą sierść o całkiem innej strukturze. No i nie będzie to niestety inaczej wyglądać w wełnie. Musiałabym mieć materiał mega błyszczący. No ale staram się dobrać taką wełnę i żeby to po prostu było jak najbliższe rzeczywistości. I tak nie będzie idealne, ale zawsze coś jest. Dobra, robię to dalej. Ale wiecie, kot jeszcze ma tutaj taką sierść tu po bokach. I ta wełna mi się całkiem inaczej układa. Muszę ją tak ułożyć, żeby to tworzyło to. Więc kombinację robię. Robię połączenie wyciąganych włosów razem z składanymi. Także jest droga przez mękę. Trzymajcie kciuki. No ale coś już lepiej widać. Tutaj jest takie wyblaknięte. Oczywiście tutaj zaznaczyło to jako plamę. A to nawet jest niewidoczne tak bardzo. Bo ten kot ma takie wyblaknięte od słońca, nie? Takie, czyli takie przerudziałą sierść. To tu wygląda jak plama, a w rzeczywistości to ledwo widać. Dopiero po słońcu jak wejdę, to widzę to. No, wkurzam się, ponieważ na filmiku wygląda gorzej niż w rzeczywistości. No i co zrobić? Dopiero ci, co mają to w własnych rękach i widzą na własne oczy, to widzą różnicę i każdy mi mówi, że wow, że te wszystkie figurki zyskują tak na zobaczeniu na żywo, bo w kamerze to wiecie, można sobie dużo rzeczy zrobić. I nic, uciekam dalej, ale tak już pyszczek naprawdę mi się podoba. A już oprócz tego czarnego kota będę miała takiego białego w ciapki rude, więc to będzie super wyglądało. W końcu na ten można jakoś bardziej pokazać w kamerze, bo jasny zawsze lepiej się pokazuje, a czarny to jest droga przez mękę. Uciekam dalej pracować. Tada! Jest i on. Powiem wam, że to było turbo wyzwanie. Zrobiłam mu takie włosy jeszcze charakterystyczne na brzuchu.
Tutaj jest sierść, która jest strzyżona po całości. Jest zrobiona i jest strzyżona. To samo tutaj jest dokładana po bokach. Głowa jeszcze dzisiaj była formowana. Jeszcze trochę zmieniałam tutaj brwi, żeby tutaj były te takie charakterystyczne, tam gdzie są włosy, to jeszcze są takie brewki mają. No to pozmieniałam. No mało widać tego na zdjęciach, kompletnie nie widać, bo sierść się podświetla i każdy włosek widać, więc on wygląda jak pochabiany, taki we wszystkie strony, ma włosy na fotach. Tak mnie to denerwuje, bo no nie da się tego pokazać, bo to wygląda jakby nie wyglądał, ale tutaj na tym filmie wygląda chyba najlepiej i najlepiej chyba na filmach pokazać tą figurkę, bo jeszcze mniej więcej przypomina siebie, bo faktura sierści jest zachowana, ale na zdjęciach to kompletnie co innego wychodzi. Tutaj widać ten trójwymiar głowy. No, wyszło naprawdę bardzo dobrze, jak na te wszystkie inne figurki, jakie robiłam. I najlepiej chyba będzie wyglądał ten biały kot, który będę go robić w przyszłości. Tutaj jest burdel na stole, bo przycinałam mu właśnie te wibrysy i wąsy. No ale co myślicie? No, chyba wyszło całkiem nieźle. Można sobie porównać inne moje koty na przestrzeni lat. No to mi wyszło całkiem. I te uszy nawet. Powiem wam też ułożyć uszy, żeby były mniej więcej takie same. Więc wiadomo, nic nie będzie idealne, bo nie jesteśmy kopiarkami 3D, ale myślę, że wyszło mi super. No i to oko ma tą plamkę, jak się dobrze przyjrzycie. No każdy paprok widać na tym kocie. No takie urokki już czarnego, no. Ale myślę, że wyszło całkiem fajnie. Uciekam, bo jeszcze sobie obiecałam zrobić do końca kwietnia, a już mamy tylko parę dni. Jeszcze jedną figurkę, taką małą psa, więc się sprężam, żeby mieć wolną majówkę. I do roboty. Aha, jeszcze sobie kawkę zrobię, no i do roboty. Słuchajcie, wpadłam w taki amok, że całkiem zapomniałam wam pokazać proces tworzenia, więc trochę się opamiętałam i w tym momencie, w zasadzie takim najlepszym, jeszcze przed dodaniem uszu, chciałam wam pokazać, jak wygląda taka podstawa głowy. To będzie piesek leżący, moja wersja. Mam dwie takie wersje figurki, jeżeli ktoś wie albo nie wie. Jest wersja taka na podstawie jakby broszki, bez tylnej tej łapki, która jest pod spodem, i to jest ta tańsza wersja, lub całość jest na szkielecie z rutu, czyli piesek jest cały po prostu leżący z tymi łapami wszystkimi. Jeżeli kogoś nie stać, no to wtedy wykonuję taką tańszą wersję właśnie bez tej łapki tylnej i to jest właśnie, to będzie właśnie ta opcja. No i właśnie chciałam wam pokazać, jak to wyszło. Właścicielka prosiła mnie, żebym uchwyciła taki charakterystyczny uśmieszek tego psa. Na razie tak średnio widać, ale potem to jeszcze bardziej zaznaczę. Na razie zrobiłam tak, żeby było mniej więcej dokąd się kończy ten uśmiech. Potem będą uszy, tutaj są. I ostatnimi czasy stwierdziłam, że uszy dodaję na samym końcu, jak już głowę dołączę do całej, do tułowia. Gdyż wcześniej, jak dodawałam uszy na samym początku, jeszcze przed dodaniem, to wiecie, jak tu są uszy i tu dodajemy i potem nakładamy na to sierść, to w zasadzie to szło do przodu i dochodziłam do takiego momentu, gdzie niekiedy ten pies miał tu uszy i musiałam demontować, już na finale w zasadzie figurki musiałam demontować uszy, bo mi się nie podobało. No, także teraz montuję je na samym końcu, dzięki czemu właśnie pozbywam się tego problemu. No i jesteśmy właśnie na takim etapie, gdzie mamy tą głowę i tutaj jest jedno z uszu. Myślę, że bardzo fajnie to będzie wyglądać. Popatrzcie sobie, jak to wygląda teraz. A jak dołożę głowę do tułowia, to jeszcze będzie szyja i to też zmieni całkiem wygląd. Jeszcze opowiem wam jedną rzecz, w co ja się wpakowałam. Wcześniej wam opowiadałam o tym. Taka będzie dygresja a propos Poczty Polskiej. Opowiadałam wam wcześniej, że unikam wysyłki Pocztą Polską. No i niestety sama się władowałam w to zamówienie. Zamówiłam sobie nici dentystyczne przez Allegro i tak zawsze wszystko mam tam automatycznie zaznaczone,
że jak macie tą opcję Smart, że Wam automatycznie ta wysyłka jest zawsze u każdego impostem przez paczkomat. No i nawet nie patrzyłam się. Załadowałam co do koszyka tyle, ile żeby było na tego Smarta z darmową wysyłką. No i potem dzień następny, drugi patrzę się, ja w ogóle nie mam wiadomości, że to w ogóle jest spakowane, wiecie, w aplikacji. Nie ma w formie przygotowania. Mówię, co jest? Co się stało? Wchodzę sobie na Allegro, a tam patrzę, że ten sklep miał tego Smarta ustanowionego na kwotę tam 50 zł, a zazwyczaj jest za 45, nie? No i tego w ogóle nie zauważyłam i automatycznie wzięła się pierwsza lepsza opcja z brzegu, bo ja myślałam, że ja mam w koszyku 46 zł, no, a ja miałam 40. No i wiecie, po nocy jak się robi człowiek zamówienia i się sobie przypomniałam, bo już któryś raz dzień z rzędu mam sobie nici zamówić. I wiecie, tak to jest. Po nocy się robi zamówienie. No, patrzę się, a tam jest Allegro, Poczta Polska. I co? Wysłane we wtorek. Nie, czekajcie. Który dzisiaj jest? 23 wysłane we wtorek, to faktycznie. I w drodze. A mamy teraz przecież jeszcze majówkę w następnym tygodniu. Także coś mi się zdaje, że jeżeli dobrze pójdzie, jak na Pocztę Polską, to ja mogę dostać to po majówce. Niestety. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja tak unikam jak ognia Poczty Polskiej kupowania, bo u mnie w ogóle nie dostarczają tych rzeczy. Przecież ja nie mieszkam na jakimś Zadkowie, żeby po prostu to nie dochodziło, tylko w jednej z większych aglomeracji miejskich. Poczta sobie przyjeżdża kurier i centralnie, czyli nie przychodzi kurier, to jest najlepsze, tylko listonosz roznosi awizo. No, do tego dochodzi. Więc mam nadzieję, że to może to Allegro jest lepszą wersją, jeśli chodzi o dostarczenie, mimo tego, że czas będzie przerąbanie długi. Powiem wam, naprawdę witki mi opadają na tą Pocztę Polską. I tak unikałam, że trafiłam w zasadzie przez swoją no moje niedopatrzenie. Także super. Napiszcie mi, czy wy też zamawialiście sobie tą Allegro Poczta Polska kiedyś. I jak wam to długo szło, bo to mnie ciekawi. Dobra, już 5 minut gadam. To była taka opowieść moja dygresyjna a propos poczty. Także możecie wpisywać w komentarzach swoje przygody. I tak, tu mam, wracając do figurki, to tu mam już tułów. Taki zrobiłam. I tu gdzieś są podstawy łapek. Przednia, tylna i tutaj się robi jeszcze przednia. I ogon będzie jeszcze na samym końcu. Ale na razie się wzięłam za uszy. Pozdrawiam was serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnej odsłonie. Witajcie serdecznie w ostatniej odsłonie niedzielnej. Nic nie nagrałam wczoraj ani dzisiaj, ponieważ no, nie miałam wcale głowy do tego. Dlatego czuję, że zbliża się migrena, co mnie położy na pewnie od 1 do 3 dni. Więc na razie jestem na tabletce, więc jeszcze tutaj jakoś funkcjonuje. Wziąłam sobie ze statystem mojego chomika śpiącego i figurka jest już skończona, ta co pokazywałam wam w ostatniej odsłonie głowę. To jest skończona, ponieważ czułam właśnie, że coś mnie wyłączy, albo może mnie wyłączyć, więc zobaczymy jak to będzie. Ale wolałam skończyć ją przed czasem, trochę przyspieszyć, więcej na to poświęcić czasu niż potem, wiecie, odkładać. A teraz będzie majówka, a chciałabym też spędzić ten czas, wyjść na łono natury, będzie ładna pogoda, wykorzystać tę sytuację, bo potem znowu kolejne figurki na mnie czekają, także no przepraszam, ale nic nie nagrałam. W następnym tygodniu zobaczycie finalny efekt figurki tej leżącej z głową do góry. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawego. Idę odpoczywać. Wam życzę cudownej majówki
i miłego oglądania mojego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. I co jeszcze mogę powiedzieć? Dziękuję wszystkim za komentarze, za łapki w górę, bo to jest bardzo ważne. Także każdy, kto obejrzał ten film do góry, matko, ja już bredzę, po prostu bredzę już. Kto obejrzał, niech da kciuka w górę. W podziękowaniu, niech to będzie takie podziękowanie dla mnie za to, że nagrałam taki film i się dzielę z wami jakimiś takimi newsami, filcowaniem, w zasadzie wszystkim, bo to oprócz tego filcowania jeszcze wam opowiadam różne inne rzeczy. W następnym filmie, myślę, pokażę wam oprócz tej figurki, pokażę wam też jakieś moje figurki, które zrobiłam ileś lat temu, takie starsze. Myślę, że to będzie coś bardzo ciekawego. Może jeszcze coś nagram z majówki. Dziś może was zabiorę. Zobaczymy jak to będzie, czy ja w ogóle będę miała głowę do tego i tak dalej. Także dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie tego filmu. Żegnam się z wami i do zobaczenia w następny poniedziałek. Pa!